Bateria mi się tym razem rozładowała, więc musiałem przerwać. Także chłopacy, myśleć i jeszcze raz myśleć nad wodą. Warto naprawdę, jak się już przyjeżdża 500 czy 1000 km, nie spędzać czasu tylko na zwykłych takich pogaduszkach, ale zastanowić się, stanąć nad tą wodą, poobserwować, pomyśleć, podyskutować z kimś, wykorzystać sytuację, poznać nowych ludzi przede wszystkim. Tubylcy to skarbnica wiedzy, gdziekolwiek jesteś, odkąd ja pamiętam, za chłopaka jak się wędkowało, to zawsze się słyszało o tym, że jeżeli jesteś gdzieś nad wodą, pogadaj z tubylcem, pogadaj z gościem, który mieszka nad wodą, który zna wodę, dowiesz się najwięcej. Nie tylko na temat tego, jak wielkie są ryby, bo to takie częste zjawisko, że są wielki karbeł na przykład, tylko na temat tego, jakie są zależności pogodowe, jaka jest współpraca ryby z kierunkiem wiatru na przykład, no, gdzie ryba się odstawia. To są takie rzeczy, które no, potem gdzieś tam procentują nie tylko z tamtych czasów, ale przenosi się to na dzisiejszy czas. Taką też miałem okazję, przypominam sobie, jak tu pierwszy raz przyjechałem na Zajarki. Po drugiej stronie tutaj siedziałem, pamiętam. Złapałem swoją pierwszą rybę 30+. To było naprawdę spore przeżycie. No, mimo wszystko człowiek zawsze, no nie oszukujmy się, chce złapać tą dużą rybę. No, łapie się wszystkie ryby, powinieneś się cieszyć i chcesz się cieszyć z każdej i tak jest, ale jednak jak tą dużą rybę złapiesz, no to zawsze jest jakaś taka inna satysfakcja. I następnego dnia zupełnie obcy człowiek podchodzi do mnie, łapiąc raz, dwa, 4 stanowiska obok mnie. Przychodzi, zaczyna ze mną rozmowę, że słyszał, że złapałem fajną rybę, żebym mu nie pokazał, tak? I mówi mi, że ma katalog ryb, że od wielu lat, od naprawdę kilkunastu, 20 lat łapie tu ryby, mieszka prawie nad wodą. Zaczyna mi opowiadać o imionach tych ryb, o pewnych zależnościach, o budowie zbiornika. Tak mnie tym wszystkim ujął, że się tak otworzył to zupełnie obcy człowiek. To u nas tak, no nie oszukują, nie urażając nikogo, ale no u nas no już teraz faktycznie się troszeczkę to wszystko pozmieniało, ale swego czasu no wiele takich relacji koleżeńskich w tym karpiowaniu czy też w wędkowaniu odbywało się na zasadzie jakiejś rywalizacji, takiej trochę czasem nawet i niezdrowej tej rywalizacji, takiego wyprzedzania siebie, że to ja chcę złapać tą większą rybę i tak dalej. Dzisiaj no już się zauważa, że jest inaczej. Dlatego też między innymi cała sytuacja, chcę się podzielić tym wszystkim, moim doświadczeniem jakimś tam z nadwody. Może się to przyda chłopakom, którzy gdzieś tam no, już dłużej karpiują, czy też tym, którzy, każdy może wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski, czy też tym młodym, którzy zaczynają. Tak powinno chyba to według mnie wyglądać. To nie zatrzymywać to dla siebie, tak jak właśnie truli, tylko po prostu podzielić się tymi informacjami z innymi ludźmi. To było naprawdę takie szczere, fajne. Dzięki temu też dużo się naprawdę dowiedziałem o tej wodzie i jakaś taka współpraca, do dzisiaj się znamy. Czasem nam się nawet uda razem wędkować. Przypomniała mi się właśnie sytuacja sprzed 2 lat, też kolejna, taka odnośnie właśnie karmienia tych ryb. Odnośnie ilości pokarmu, który tu się wrzuca. Nie dalej jak 2 dni temu Dawid tutaj był z Niemiec, też łapał ryby. I tak sobie gadamy na temat zawodów, ile tego towaru podczas na przykład zawodów na taką wodę wchodzi. I okazuje się, że to może być nawet 4 do 5 ton na weekend, na całą wodę. To jak się dziwić, że ta ryba tak przyrasta? To są po prostu cały czas ten pokarm. I do czego zmierzam? Te 2 lata temu przyjechałem, przygotowałem się również podczas wędkowania, tutaj tydzień na prawym plato akurat wtedy, z tym moim przyjacielem. Przygotowałem się sprzętowo odnośnie sprzętu do nurkowania. Przywiozłem też sprzęt.
Położyłem z dobre 30-35 kg towaru. Wtedy pamiętam, do wieczora. W nocy nie wolno nęcić, teraz się pewne tam przepisy zaczynają zmieniać, ale nie wolno było w nocy nęcić, więc do wieczora. Po czym rano specjalnie nie nęciłem, wieczorem miałem ze 2 brania, do południa ze 2 brania. Ryba faktycznie dobrze współpracowała. I około południa ustawiony marker w miejscu, w którym łapałem, w którym było nęcone. Biorę sprzęt, butlę, płynę, dopływam do markera, schodzę pod wodę na 6 metrów, tam akurat tyle było i opłynąłem całą miejscówkę dookoła i wyobraźcie sobie, myślicie, że tam było jakieś ziarno kukurydzy? Leżał jakiś orzech? Czy też była jakaś kulka? Tam po prostu tego nie było. Tam po prostu wszystko było wymiecione. Wierzyć mi się nie chciał. Gdybym nie widział na własne oczy, mógłbym się zastanawiać, czy to była jesień. Mógłbym się, faktycznie ryba wtedy współpracowała, to też jest troszeczkę, no może dużo tego towaru, może z racji tego, że tak współpracowała, tyle dorzuciłem, że doskonale nie pamiętam, ale widziałem to na własne oczy, było po prostu wyczyszczone. Nie było tam w ogóle tej zanęty, którą się zostawiło poprzedniego wieczoru. Także no, nie chodzi też o to, żeby wrzucać 50 kg czy więcej, czy coś w tym stylu, bo czasem jest lepiej mniej rzucić i prowokować rybę i tak dalej, ale chodzi o to, że no, doświadczyłem tego sam, tak? Widziałem to na własne oczy przy takim rybostanie, jaki tutaj jest, to jest szansa, że tak to właśnie wygląda, więc nikogo nie dziwi, że się dosyć dużo po prostu na tej wodzie nęci, nie? No, taka jest prawda. Fajnie. A kto mnie zna już to wie, że od dobrych tam roku, półtorej bawię się kulkami od chłopaków z Belgii. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu na przykład krak, bardzo w tej chwili twarda taka kulka, no jest dosyć zimnawo, ale bardzo fajna, twarda, nadaje się totalnie do rzutu jak najbardziej. Po czym zależy mi na tym, żeby pokazać właśnie po dobie w tak zimnej wodzie, w tak lodowatej wodzie. Ona po prostu może nie mocno spęczniała, ale może to będzie widać. Proszę bardzo. Ona pracuje elegancko i o tyle jest to dziwne, fajnie, podoba mi się, naprawdę mi się ten temat podoba, oddaje swoje zapachy, ale o tyle jest to fajne, że jesienią czy latem łapiąc, bo w zeszłym roku miałem ją latem, to jest dokładnie tego samego pudełka kulka, ona lekko spęczniała, lekko oddawała tą wierzchnią, ale nie znikała, czyli nie pracowała szybko na zasadzie zniknięcia, czyli i na ciepłej wodzie, i na tak lodowatej widać, że to wszystko współpracuje tak, jak powinno. To mi się naprawdę widzi. Nie przypuszczałem, powiedziałbym, że z tego powinien się kamień zrobić na takiej lodowatej wodzie, a ona fajnie napiła i lekko oddaje to, co ma dookoła. To samo się stało, może troszeczkę mniej, a nie, zupełnie nie. To samo się stało z bestią. Moja ulubiona kulka, notabene. Piękne ryby na tą kulkę połapałem. Bestia i krak. Tu spicy akurat nie wziąłem tym razem, jeżeli chodzi. Gdzieś mi się zapodziała, nie wiem dlaczego jej nie wziąłem. Trzeci zestaw łapałem na orzecha z pop-upkiem naszym. Chłopacy teraz też wprowadzili nowe pop-upki, właściwie pudełka w 3 rozmiarach. Dumbbellsy, mniejsze, kulki większe, też super pomysł. Zabierasz ze sobą jedno pudełko, czy chcesz zrobić pół pop-upkach, czy chcesz założyć do rolniryga jakąś większą kulkę, masz w jednym pomieszczeniu, w jednym pudełeczku, dużo miejsca nie zajmuje. Całkiem fajna propozycja. No także to by było na tyle. Kończy się ta impreza. No i cóż, no przede wszystkim jeszcze raz powtarzam, dzielmy się wszystkimi informacjami,
Rozmawiajmy jak najwięcej z ludźmi, poznawajmy nowych ludzi, cieszmy się tym czasem, który jesteśmy nad wodą. Teraz pięknie słoneczko nam tu świeci, fajnie się porobiło. Cieszmy się, uczmy się cieszyć z każdej ryby, uczmy się cieszyć z każdej sytuacji nad wodą, uczmy się cieszyć z samego przebywania nad wodą tym czasem. Po prostu cieszmy się. Udanego sezonu, chłopacy, Wam życzę. Jakichś takich przemyślanych decyzji nad tą wodą, żeby się udawało, żebyście łapali fajne, duże ryby, żebyście się tymi rybami cieszyli i żebyśmy wszyscy jakąś tą pasję poszerzali, jeżeli chodzi o wiadomości. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.